Hej, to Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż eksperyment, ponieważ chciałabym wykorzystać kosmetyki, które bardzo lubię, ale techniki, których nie lubię. Jestem mega ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Przy okazji testuję też troszeczkę inne ustawienia mojej kamery, mojego aparatu, więc zwróćcie uwagę, czy widzicie różnicę w jakości filmu i czy jest lepsza, czy jest gorsza. No cóż, najlepiej jest testować nowe rzeczy w praktyce, więc przy okazji nagramy sobie odcinek. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Buzię przygotowuję tym CC od Erborian, żeby troszkę nawilżyć, przygotować, ale to na razie, że tak powiem, standardowo. Nie wiem, czy jest w kwestii baz jakaś technika, której nie lubię. A właściwie to jest. Wiecie co? Właściwie to jest, bo ja bardzo nie lubię, czekajcie, nałożę sobie, ja bardzo nie lubię nakładać baz narzędziami, jakimikolwiek. W niektórych pędzelek się sprawdza, przy niektórych bazach, ale generalnie nie lubię, bo wydaje mi się, że baza jest jednak czymś, co ma często też jakieś takie właściwości pielęgnacyjne, że na przykład gąbka czy pędzel potrafi nam nałożyć zdecydowanie za dużo produktu. Też nie wyczuwamy pod palcem, czy jest on równomiernie rozłożony i czy gdzieś jest go więcej, czy gdzieś jest go mniej. Bazę gąbką nie kumam w ogóle. I tą bazę z Erborian, znaczy no to nie jest baza, to jest taki krem CC, ale ja to tak używam zwykle jako bazy. To powiem Wam, że no bardzo ją lubię, ale wydaje mi się, że też nie dała aż takiego fajnego efektu, jak nałożyłam właśnie gąbką, niż jak nakładam palcami, bo trochę się tego krycia, tego równoważenia zebrało, bo on bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry, a tutaj mam wrażenie, że jednak trochę gorzej ten koloryt skóry wyrównał, w sensie zaczerwienienia, nie? Że są... Poplątałam się trochę, sorki. Że zaczerwienienia są bardziej widoczne niż zwykle po użyciu tego kremu CC. Także gąbka pewnie zażarła za dużo produktu bez sensu. Bez sensu. W ogóle gąbka za dużo bazy nam zżera, albo pielęgnacji. Nie. No nic, lecimy właśnie z podkładem i ja tutaj sobie użyję moich ulubionych podkładów, czyli te dubajskie ze Stars. Bardzo fajne podkłady w fajnej cenie. I to, czego ja nie znoszę, to nakładania tak bezpośrednio na twarz. I ja nie wiem, czy to jest kwestia tylko influencerska, powiedzmy, no bo wiadomo, że gdzieś tam na filmikach można zobaczyć, że tak nakładają dziewczyny, ale mam wrażenie, że takie, wiecie, no nie influencerskie osoby, nie makijażowe, też widywałam, że tak nakładają, nie? I z jednej strony rozumiem to, bo no właśnie, dlatego nienawidzę tej techniki, bo już mam tutaj oczywiście ślad. Nie lubię tego po pierwsze dlatego, że nie mam kompletnie kontroli nad tym, ile tego nałożyłam, bo teraz nie wiem, jak ja to rozsmaruję, czy to będzie za dużo, czy będzie za mało. Ja muszę sobie pomieszać dwa kolory, więc tym bardziej. No ale przede wszystkim zawsze, po prostu zawsze jest to gdzieś tą chlapnięte gdzieś na ubranie, czy gdzieś na biurko. Spróbuję odratować moją bluzkę. Najpierw zbiorę sobie troszkę szmatką. I teraz płyn micelarny. Ten jest strasznie delikatny, więc już widzę, że on kompletnie nie rusza tego kremu. I to jest właśnie powód, dla którego nie cierpię tej techniki. I taki mały disclaimer. Ja tutaj nikogo nie urażam i nie obrażam. To są moje odczucia do danej techniki. I to nie znaczy wcale, że jak Wy ją używacie, stosujecie i lubicie, to jest to coś złego, ok? Także możecie opowiedzieć, czy Wy lubicie, czy nie. Mam wrażenie, że jak się zrobi takie plamki, to jest trudniej ten podkład ładnie, równomiernie rozprowadzić, bo musimy z jednego punktu go rozklepać na boki i nie wiem, zawsze mam wrażenie, że makijaż wychodzi bardziej plamiście, że jest mniej równomiernie rozprowadzony. Nie lubię. Dobrze, że ta wielka plama się teraz nie mieści w kadrze. I też mam poczucie, że jest dużo więcej tutaj zabawy i rozklepywania. Ja najbardziej lubię sobie nałożyć trochę podkładu na taką podkładkę, ale sobie tak wiecie, nie tak od razu w ten podkład, tylko tak troszkę sobie zebrać, doklepać sobie do gąbeczki czy do pędzla i dopiero wklepywać, albo sobie troszkę rozłożyć paluszkiem albo jakimś pędzelkiem i potem na przykład sobie doklepywać pędzlem, gąbką, obojętnie, że tak wiecie, bardziej tak rozprowadzić na większej powierzchni albo wstępnie już rozklepać i wtedy ten podkład lepiej jakoś to wszystko leży. A tutaj tak średnio. No w każdym razie nie jest źle, bo to są naprawdę bardzo fajne podkłady, ale mam wrażenie, że
że jakoś tak się te kolory idealnie nie skleiły ze sobą. Przechodzimy sobie do korektora i tutaj mam też korektor, który jest bardzo dobrym korektorem i jest to totalny zakrywacz z Glam Shopu i ja go zawsze nakładam, słuchajcie, tyle. To jest ilość, jaką ja nakładam, chodźcie bliżej. To jest ilość, jaką ja nakładam zawsze tego korektora i kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy stosują taką technikę nakładania korektora. O. To jest tak ogromna ilość kosmetyku, że ja nie rozumiem. Ja naprawdę nie rozumiem. To znaczy, szanuję, rozumiem, wiecie o co chodzi. No rozumiem, ale nie rozumiem, nie? I nawet jak mamy jakieś takie zaśnienia większe, mocniejsze pod okiem, bo ja ogólnie nie mam mocnych, prawda? Więc ja nie potrzebuję dużo kosmetyku. Ale jak mamy mocne i duże, to też taka duża ilość czasami działa na naszą niekorzyść. No i przede wszystkim podkreślamy bardzo mocno teksturę pod okiem, nie? Jak tutaj mamy dużo kosmetyku, to wjeżdżamy też aż pod same rzęsy tutaj i wtedy to oko robi się takie malutkie, wtedy już trzeba mocniej je umalować automatycznie. No i oczywiście grubsza warstwa tutaj korektora sprawia, że oczywiście będą bardziej widoczne zmarszczki i w ciągu dnia, jak będziemy się śmiać czy coś tam, to i tak będzie nam się jeszcze mocniej ten korektor pod okiem zbierać. Słuchajcie, ja nakładam korektora pod oko zawsze bardzo malutko, naprawdę bardzo malutko, szczególnie takie kryjące jak totalny zakrywacz, a i tak jak mam taki dzień, gdzie się dużo brechtam, bo tam jestem, nie wiem, się spotykam z ludźmi i tak dalej i się dużo śmieję, to ja i tak widzę, że mi gdzieś tam pęka delikatnie ten korektor, w sensie, że są takie załamania, wiecie, od zmarszczek, gdzie ja nawet w tym miejscu nie nakładam tego korektora, nie? Że ja nakładam go tylko tutaj. A co dopiero przy takiej ilości? No i wiadomo, jak nałożymy tak dużo, to trzeba nałożyć też dużo pudru, żeby to utrwalić. No i na się robi jakiś taki ciężki ten make-up. Ja nie przepadam. Nie lubię też bardzo nakładać korektora tu. Ja ogólnie rozumiem, o co chodzi, że to jest takie, wiecie, właśnie konturowanie twarzy, że sobie tutaj, wiecie, nakładamy jaśniejszy kolor i wtedy mamy taką wykonturowaną, bardziej świetlistą twarz, ale w tym miejscu ja mam, wiecie, rozszerzone pory. W tym miejscu moja skóra się przetłuszcza i w tym miejscu bardzo łatwo osiągnąć mi efekt takiego cakey make-upu, takiego, wiecie, takiego ciastka. I mam wrażenie właśnie, że jak nałożę tutaj sobie podkład i na to jeszcze korektor, to wygląda właśnie tak ciężko i te pory są bardziej widoczne. I właśnie wbrew pozorom, jak jest tłusta skóra, która ma pory, ona lubi cienkie warstwy kosmetyków. I jak nakładamy sobie tak warstwowo, to nawet puder nie jest w stanie nam tego tak do końca wygładzić, nie? Więc jakby moim zdaniem z daleka, no spoczko, jest ta buzia wykonturowana troszkę tym jaśniejszym korektorem, ale z bliska, nie wiem czy Wy to zobaczycie, mam wrażenie, że tekstura na skórze właśnie tutaj jest taka, wiecie, no taka... No nie, gdzieś mi musiał jeszcze chlapnąć ten podkład, i dotknęłam się biurka i ubrudziłam sobie jeszcze tutaj. Także super! Jeny, jaki brudas. Złość, gniew. Przechodzimy do mokrego konturowania i sobie użyję takiego płynnego bronzera i ja nie lubię osobiście w ogóle bezpośrednio nakładać na twarz, aczkolwiek czasami mi się zdarza tak, wiecie, delikatnie, ale bardzo nie lubię tych kropek. Nie rozumiem kropek. Bez sensu dla mnie są te kropki. Potem jest tyle blendowania, tyle zabawy z tym, że dajcie spokój. Może pędzlem sobie to spróbuję rozłożyć. Akurat wiecie, no wiele kosmetyków tak się fajnie i wygodnie rozciera, ma taką fajną formułę, że nie powinno to zrobić problemów, ale wierzcie mi, że jest dużo więcej tutaj rozcierania i zabawy i czasami jak ta formuła jest taka lekko zastygająca, to nie zdążymy, naprawdę nie zdążymy sobie tego rozetrzeć, zanim nam to zastygnie i potem musimy mocniej to i dłużej rozcierać i potem trochę ściągamy sobie podkład, robi się plamiście. Nie lubimy, nie. Ja lubię sobie najbardziej rozłożyć to troszeczkę takiego bronzera na takiej podkładce albo na dłoni, tak żeby pędzelek już wstępnie sobie rozsmarować w tym i wtedy po prostu tylko robię pyk i już jest generalnie tak jak powinno być, nie? Ten bronzer akurat całkiem fajnie się rozciera, on ma bardzo fajną formułę, więc generalnie wydaje mi się, że nie zrobiłam sobie żadnych plam, chyba nie.
Wrócę sobie tylko do gąbeczki, bo wydaje mi się, że nałożyłam tutaj trochę już za dużo, jak na mój gust i na moje potrzeby, bo tutaj też nie mamy do końca kontroli nad tym, nie? Jak już zrobimy takie kropki, to już potem po prostu musimy je tylko rozetrzeć, a nie możemy kontrolować intensywności. Ja wolę sobie tak stopniowo makijaż budować, żeby, no właśnie, mieć większą kontrolę. I nie podoba mi się ten taki mocny kontrast teraz pod okiem i tu, bo tego korektora jest dużo, on jest mocno kryjący, mam takie jasne, tutaj taką jasną łunę, a tu jest tak ciemno. To jest też coś, czego ja nie lubię do końca. Jeśli chodzi o róż, to ja właściwie nie mam za dużo takich technik, których nie lubię, bo ja lubię nakładać i wyżej, i niżej, i na środek twarzy, i warstwowo, i więcej, i mniej. Jakby... Chyba nie mam jakiegoś takiego problemu z różami. Jestem otwarta w tym temacie, ale nie lubię właśnie tak bezpośrednio z opakowania, chociaż no po prostu, wiecie, mam naleciałości pracy wizerzysty, więc lubię sobie wyciągnąć troszeczkę, rozklepać i dopiero nakładać, ale czasami mi się zdarzy bezpośrednio pędzelkiem nałożyć, nie? Więc z tym raczej nie mam problemu, ale i tak zawsze sobie staram się ten pędzelek tak sobie, wiecie, tak jak sobie nawet nabieram, to sobie gdzieś tak odbić ten pędzelek wstępnie, żeby nie mieć problemu takiego, że po prostu potem mam, wiecie, klauna, więc no zrobię sobie dzisiaj tak. Po prostu zrobię sobie dzisiaj tak, że mam tego naładowane na pędzel dużo, że on jest aż taki obklejony trochę tym kosmetykiem. I potem zaczyna się po prostu walka o przetrwanie, bo tego różu jest tak dużo, że po prostu rozklepujemy i jest tłumacz i potem musimy wziąć inny pędzel, albo gąbkę, albo coś, żeby się ratować i dla mnie to jest takie bez sensu. Ja nie lubię takiej pracy, takiej stresującej. To jest stresujące. Ja nie lubię takiej stresującej pracy. To ma być dla mnie przyjemność, to ma być dla mnie uspokajające, to jest dla mnie taka terapia, chwilę dla mnie i to ma być przyjemne. I nawet takie mam, wiecie, powycierać sobie różne jakieś takie podkładki. Ja wolę tak, niż tak sobie, wiecie, bezpośrednio łupać i walić od razu. Oj, takie sobie robić. Zaraz sobie jeszcze w różu ten t-shirt ubrudzę. No. To nie dla mnie. No i przechodzimy do pudru. Tutaj też myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że bardzo nie lubię tutaj nakładania dużej ilości produktu pod oko. Ja w ogóle praktycznie pudru pod oko nie kładę. Jak kładę puder pod oko, to sobie biorę tak tutaj, nie? Tu. I praktycznie tu pod resztą oka nie mam w ogóle pudru, więc ja bym powiedziała, że właśnie nie lubię nakładania korektora tak pod całe oko. Jakby rozumiem to, kiedy mamy, wiecie, dużo korektora, no to trzeba to czymś utrwalić, ale no to zawsze będzie wyglądało bardziej ciężko, zawsze będzie podkreślało mocniej zmarszczki, zawsze będzie wysuszało trochę tą okolicę. Ja, wiecie co, nie lubię nakładać pudru takim dużym pędzlem. To jest taka moja osobista preferencja i jest to jakby z kilku przyczyn nie lubię. Po pierwsze, bardzo dużo kosmetyku się pyli, zobaczcie, nie wiem, czy Wy to widzicie, łapiecie w kamerze, ale bardzo dużo tego wszystkiego lata tutaj w powietrzu, więc często ubrudzone jest potem biurko w tym pudrze, nasze ciuchy i tak dalej. Niektórzy jak robią swój makijaż, to nawet muszą mieć specjalny, wiecie, jakiś t-shirt roboczy, no nie? Do malowania się. Ja czuję po prostu to w powietrzu, ja to wdycham, wdycham i jak mówię, to też czuję, że po prostu wdycham ten puder i jakoś mnie to stresuje. Kolejna rzecz jest taka, że często pracujemy pudrem, pędzlem w ten sposób. I jeżeli mamy grube warstwy podkładu i zbyt, tak wiecie, troszkę zbyt agresywnie sobie pracujemy, to będziemy widzieli, ten akurat jest ciemny pędzel, ale jakbyśmy mieli jasny pędzel, to będziemy widzieli, że my tak naprawdę częściowo zbieramy te kosmetyki spod spodu. Więc nie będzie ten make-up tak równomiernie rozłożony. Jeszcze jakbyśmy właśnie wklepywali i potem sobie omiatali, jeszcze spoko, ale jak od razu robimy tak, to naprawdę możemy sobie zrobić trochę na skórze bałagan, bo wstępnie ściągamy taką, wiecie, cienką warstwę tych rzeczy spod spodu i już je od razu gruntujemy pudrem, nie? Plus dla mnie duży pędzel właśnie nie daje takiej kontroli, że sobie mogę wejść tutaj blisko noska, a jak mam puszek, to sobie mogę, wiecie, tutaj sobie wjechać, tutaj sobie mogę wjechać i tam, wiecie, w jakieś takie wszystkie precyzyjne miejsca. Plus no u mnie i przez tłustą cerę, jak sobie wklepię puszkiem tutaj, no to ten po prostu mat jest dłuższy. Jeżeli chodzi o policzek, to spoko, pędzel jest gitówka, ale też właśnie wolę takie wklepywanie niż takie o
rozcieranie, nie? Takiego rozcierania nie lubię. Ja czuję, że za bardzo po prostu ruszam ten podkład spod spodu i wszystkie inne kremowe rzeczy. Mam wrażenie, że bardzo dużo nawdychałam się tego pudru. To, czego też nie lubię u siebie, to takiej dużej ilości produktów właśnie na twarzy, czyli właśnie grubej ilości podkładu, korektora, warstwowego nakładania bronzera czy różu. Aczkolwiek z różem to tak, ja lubię, jak jest trochę mocniej zaróżowy policzek, natomiast duża ilość konturowania, mam wrażenie, że u mnie bardzo szybko wygląda jak taka plama. Może, nie wiem, mam za małą twarz. Nie wiem, ale nie przepadam, więc dzisiaj użyję sobie jeszcze bronzera tak na sucho, może taki skośny pędzelek i dokładam sobie jeszcze, aczkolwiek ja uważam właśnie, że teraz jest to taka ilość dla mnie wystarczająca, jeżeli chodzi o bronzer, a już jak sobie dołożę drugą warstwę, to mam wrażenie, że czasami jest już za ciężko. Też oczywiście zależy od okoliczności, od makijażu, bo ja jako wizerzystka bardzo często pracuję warstwowo przy mojej profesjonalnej pracy, ale w moim codziennym takim make-upie, wiecie, takim lekkim, na co dzień, nie pod kamerę też, tylko tak po prostu. Ja się potem czuję za ciężko, że może w kamerze, w tym świetle takim sztucznym i tak dalej wygląda to fajnie, ale potem podchodzę do jakiegoś tam lusterka w łazience i widzę, że jest tak grubo tego wszystkiego. No jakoś tak nie podoba mi się to. Więc u mnie takie mocne konturowanie, nie wiem, nie wygląda dobrze. Zawsze ten policzek jest taki plamisty wtedy, nie? Że to już się robi taka wtedy plama. Nie lubię plamy. No i powiem Wam, że cera nie do końca mi się podoba. To znaczy, nie jest źle. Dla mnie jest po prostu trochę za ciężko, nie? Że ja już widzę właśnie, że tutaj jest takie, te pory są takie duże i tak pod okiem tak jest sucho. Jeżeli chodzi o wygląd policzka i ten róż, okej, spoko. Tutaj chyba najbardziej widzę, że tak właśnie nałożyłam więcej produktu niż zwykle i już tak wiecie, już mi się tutaj zmarszczki mocniej podkreślają i wszystkie pory. Ojeny, i zmarszczki pod okiem też. W kwestii rozświetlacza to ja zdecydowanie nie lubię takiego efektu, że cała twarz jest matowa, a tutaj nagle jest taka błyszcząca łuna. To już wolę sobie wtedy zostawić policzek taki lekko nieprzypudrowany albo niedopudrowany, żeby on nie był taki całkowicie płaski i matowy jak teraz i na to nakładać rozświetlacz, nie? Tutaj mam pędzelek po różu, ale z tej strony sobie go użyję i nałożę sobie trochę rozświetlacza o tak o. No nie wiem, dla mnie nawet najpiękniejszy rozświetlacz wtedy wygląda po prostu sucho. A to jest naprawdę genialny rozświetlacz i jest on przepiękny i wygląda dosłownie jak taka zdrowa skóra tafla, ale tutaj brzydkie to. Zobacz, czy ty to widzisz? Ja normalnie widzę jakby swoje pory na policzku, mimo że jest, wiecie, cała buzia taka przypudrowana i to się wydaje takie suche, a to nie jest suchy rozświetlacz. Więc wiecie, też jak czasami oglądamy jakieś recenzje, musimy zwracać uwagę również na techniki, jakich używa dana osoba, która recenzuje, bo każdy ma inne preferencje, ale każdy też ma inne techniki, więc jeżeli użyjemy na przykład takiego suchego rozświetlacza na mocno przypudrowaną skórę, to będzie inny efekt niż na nieprzypudrowaną, albo lekko przypudrowaną, albo przypudrowaną takim delikatnym pudrem. Wiecie, o co chodzi. I a propos pudrów, takie warstwowe nakładanie pudrów. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę, tutaj mam woalkę z Glam Shopu, bo wiele osób nakłada jakiś taki puder, wiecie, bazowy, na przykład lekko utrwalający albo matujący i na to dokłada sobie jeszcze na przykład puder rozświetlający albo jakiś tam jeszcze inny. To jest akurat taki lekko rozświetlający i dla mnie jakby rozumiem, że chcemy tym pudrem sobie trochę zredukować matowość, ale to jednocześnie jakby z daleka mamy troszkę więcej świetlistości na policzku, ale jednocześnie grubszą warstwę pudru, przez to z bliska wcale ta buzia nie wygląda świetliście, nie? Tylko wygląda tak, no jakby miała dużą warstwę kosmetyku i wygląda tak trochę sucho. Niby się błyszczy, a jest sucho. To jest w ogóle najgorsze. Wizerzystki też często używają takich technik, że właśnie mieszają sobie pudry, łączą, warstwowo nakładają. To czasami ma swoje uzasadnienie w makijażu profesjonalnym, ale czasami też po prostu wygląda, wiecie, ładnie na zdjęciach, a na żywo jest troszkę ciężko. Ale to wiecie, to jest inna kwestia. Praca wizerzysty to jest po prostu już zupełnie inna bajka. Czy właśnie zużyłam puder? Maybe.
nakładam bazę pod cienie i będziemy przechodzić sobie do makijażu oka. Tutaj właściwie wszystkie palety, które mam w swoich zbiorach, to są palety, które lubię, bo raczej takich, których nie lubię, to nie trzymam i nie zostawiam, więc po prostu wybierzemy sobie coś, żeby nam pasowało do dzisiejszego moodu. Zacznę sobie od paletki słodko-kwaśnej, takiego klasycznego brązu. I ja bardzo nie lubię takiego chaotycznego blendowania, w szczególności tutaj w załamaniu powieki. Wydaje mi się, że wtedy mamy zdecydowanie za mało kontroli nad tym, ile tego kosmetyku się nakłada i w którym miejscu i no nie wiem, wydaje mi się, że ciężko jest anatomicznie wtedy ładnie ten makijaż rozprowadzić, że on często jest za wysoko. Zobaczcie, ja nie mam dużo przestrzeni między brwią a powieką, no nie? Więc jak ja używam takiego, wiecie, średniego pędzelka i jeszcze blendującego ruchu, czyli takiego okrężnego, to rozprowadzam niesamowicie wysoko ten cień, że on jest praktycznie już dotyka moich brwi. Nie mam wtedy kontroli po prostu nad tym, jak to się nakłada, ile. I zobaczcie, jak blenduję sobie tą zewnętrzną część, żeby już ją sobie rozdymić, to tak naprawdę buduje ten kolor, bo blendowanie wciska nam ten kolor i sprawia, że on się intensyfikuje, więc jak chcemy sobie rozprowadzić tutaj ładnie kolor, żeby on zanikał, tak będziemy go blendować, to on się będzie nam budować. Zobaczcie, nie mam kontroli nad tym ruchem. Ciężko jest mi go tak ładnie, ostrożnie sobie rozprowadzić. Dla mnie jakby to jest troszkę zbyt obszerne. Oczywiście da się zrobić z tego fajny makijaż, jakby to nie jest tak, że się nie da, ale ogólnie takie blendowanie na obkrętkę w takich miejscach, gdzie nie mamy zbyt dużo przestrzeni i gdy chcemy faktycznie wytrącać już ten pigment, bez sensu. Także taki agresywny, blendujący ruch, nie wiem, nie ma ten makijaż za bardzo wtedy kształtu dla mnie. I blendowanie na dolnej powiece, bez sensu. Bez sensu. Tu nie ma tyle miejsca, żeby to blendować. To jest takie, ojej, no już 3 razy sobie włożyłam włókienka pędzelka do oka. Tutaj muszą być delikatne ruchy, o takie. A nie tutaj blendować, no bez sensu. I na pewno nie na obkrętkę, na pewno nie takimi ruchami blendować. I to nie jest tak, że się, wiecie, zrobi z tego brzydki make-up, nie? Bo jak teraz patrzę w kamerę, generalnie wyszło spoko, nie? Może tam minimalnie jest mniej dopracowany. Da się zrobić z tym make-up, ale no nie każdy. Nie każdy. Nie każdy. Dołożę sobie buduarowy burgund i zbuduję sobie zewnętrzny kącik. Też oczywiście ruchy okrężne, blenduję. Wiecie, ja mam wprawę, tak? Ja mam doświadczenie, znam wiele technik, więc ja zrobię z tego spoko make-up, nie? Ale jednak jest mnóstwo technik, które lepiej mi się sprawdzają, które są bardziej komfortowe, które są mądrzejsze i dają nam więcej takiej świadomości i kontroli nad tym, co robimy. Nałożę sobie teraz matową kremówkę w wewnętrznym kąciku. Ja ogólnie nie przepadam za takimi właśnie bardzo dynamicznymi, chaotycznymi ruchami. Lubię mieć więcej kontroli, robić to delikatnie i sobie stopniowo na przykład budować kolor, bo mam wtedy większą kontrolę nad kształtem makijażu, nie? Który też jest kluczowy. I tak jak mówiłam, mi tak z tego wyjdzie spoko make-up prawdopodobnie, nie? Bo mam doświadczenie i tak wiem gdzie, co, jak rozetrzeć, żeby było w miarę spoko, ale już mi się jakby to nie mój vibe, nie? Nie do końca po mojemu. Nie twierdzę, że jest to zła technika, bo każdy ma inną i każdy chce też inny efekt osiągnąć w makijażu, a niektórym właśnie na przykład zależy na czasie, żeby to było szybko zrobione rachuciachu, nie? Ale też nie każda budowa oka pozwoli nam na to, żeby tak chaotycznie ten makijaż nakładać. Jeżeli chcemy mieć, wiecie, fajne, estetyczne smoky eyes i będziemy robić takie blendy po prostu wielkie, nie każdy kształt oka wtedy będzie dobrze podkreślony, nie? Wiecie o co chodzi. I wiecie, czego ja bardzo nie lubię. Wiecie, czego ja bardzo nie lubię. Nakładanie błysków pędzelkiem. I don't understand. I don't understand. Nie wiem, nie. Dobra, nie będę wyolbrzymiać, bo wzięłam sobie po prostu taki puszysty pędzelek. Nie wiem, czy jest ktoś taki sabotażysta, co faktycznie puszystym pędzelkiem nakłada błyski, więc wezmę sobie jakiś płaski. Taki na przykład sobie wezmę, spłaszczony.
I nałożę sobie jakiś błysk. Może ten na bal. Nawet widać, że on się słabo nałożył. Tego nawet nie złapie kamera za bardzo. Ale widać, że te drobinki są takie, wiecie, takie rozproszone na końcóweczkach włókien. I one się tak nie przykleją za dobrze. Oczywiście, wiecie, używam paletki z Glam Shopu, która ma fajne błyski. I oczywiście coś tam się tutaj nałoży, ale ja już widzę, że jest spory osyp. I ja już widzę, że to się tak nie nakłada, jakbym to nałożyła paluszkiem albo na mokro. Takim syntetycznym pędzelkiem albo pacynką. To jest takie, wiecie, takie słabiuchne, takie bidne. Dokładam sobie, żeby nie było. Nie wyolbrzymiam tutaj nic. No oczywiście widać osypkę, to jest jakby logiczne, nie? Mam też wrażenie, że jak się nakłada pędzelkiem błyski, to one wyglądają bardziej sucho. Chyba że weźmiemy sobie na przykład pędzelek syntetyczny. Taki tego typu, taki bardzo płaski i na przykład nałożymy na mokro. Wtedy spoko. Ale takim, który jest chociaż troszkę puszysty, I don't understand. Teraz wezmę sobie troszkę na paluszek, lekko sobie rozmasuję i dołożę, od razu jest ulga, od razu, nie wiem, widzicie to na pewno, tutaj. Tu jest tafla, to jest piękna tafla błysku, a tutaj są takie drobinki rozproszone. I mam całą masę drobinek pod okiem, ale jestem dobrze spudrowana, więc wydaje mi się, że jakiejś tragedii nie powinno tutaj być. No, kilka może się przykleiło. I na dolną powiekę to samo, tym razem może nałożę słodką, żeby nie było, że to jakiś jeden konkretny błysk robi taki efekt, nie? Ojej. Aż po prostu sensorycznie jest to dla mnie jakieś takie nieprzyjemne. Mam świadomość, że to się wszystko więcej się sypie niż nakłada i że nie wyciągam całego potencjału z cienia. Już jakby, jak macie używać takiego pędzelka, to chociaż go spryskać, słuchajcie, mgiełką. To już będzie lepiej. No tak sucho to wygląda. Coś tam się błyszczy, takie wiecie, same takie drobinki. Nie robi się taka fajna tafla. Ogólnie makijaż bardzo szybko się zrobił. Przy takich technikach właśnie szybkich, dynamicznych ten make-up robi się szybko. Może mamy trochę mniejszą kontrolę, ale plus jest taki, że robi się po prostu szybko. Kolejna rzecz, której bardzo nie lubię, to jest już taka czysto personalna sprawa, nie? Ale ja bardzo nie lubię jasnej linii wodnej. Beżowej, białej. Czasami ma ona uzasadnienie. Czasami w makijażach klientek na przykład robię coś takiego. Ale dla mnie jakby traci taką głębię ten makijaż i wygląda jakoś tak nienaturalnie. Tu akurat używam białej kredki, ale beżowa generalnie moim zdaniem wygląda podobnie. Nie lubię, bo tutaj sobie wydłużyłam to oko, a tutaj mam takie teraz, nie wiem, nie lubię. Taki smutny spaniel trochę się robi. No i tuszuję rzęsy, bo wydaje mi się, że kreska to już tutaj by była too much, a właśnie, może dlatego powinnam ją zrobić, bo jest właśnie too much. Więc świetny eyeliner, który bardzo lubię, Mio Flowmaster Pen, ale jak już mam takie cieniowanie i już mam tutaj błyski i to, i śmo, i jeszcze kreska, to dla mnie jeszcze jest linia wodna tutaj jasna i jeszcze kreska, to dla mnie często jest too much. I ja bardzo nie lubię technik, które pokrywają całą powiekę kreską, bo to psuje mi kształt oka. To jest już bardzo personalna sprawa, bo każdy ma inny kształt oka i u każdego co innego będzie wyglądać dobrze. I inny rodzaj kreski, i inna grubość i długość tej kreski, no ale ja nie lubię u siebie takiej, która jest pociągnięta po całości i wyciągnięta, bo to oko traci taki fajny kształt po prostu. W ogóle to powinnam zrobić kreskę taką niedostosowaną do powieki opadającej, no ale już dobra, już nie przesadzajmy. To nie chodzi teraz o to, żeby na siłę zrobić kiepski make-up, tylko użyć technik, których nie lubię faktycznie. I powiem Wam, że taka kreska po całości pociągnięta, oczywiście czasami na przykład na niektórych klientkach taką wykonuję, ale to bardzo dużo zależy właśnie od kształtu naszego oka, budowy i też kształtu, jaki chcemy uzyskać makijażem i naprawdę niewiele osób potrzebuje takiej kreski po całości, nie? I tu nie mówię o takiej po prostu kreseczce zagęszczającej rzęsy, czy podkreślającej, wiecie, dodającej takiego kontrastu przy rzęsach, tylko właśnie takiej wyciągniętej, takiej nie? I choć bardzo lubię te kosmetyki, których dzisiaj użyłam, i eyelinera, i cieni, to uzyskałam taki kształt oka, taki nijaki, że on nie jest ani powiększone, ani wyciągnięte, jest takie... Nie wygląda fajnie. Moim zdaniem
Nie wiem, czy umiem to dobrze wytłumaczyć, wiecie? Bo to są takie bardzo techniczne sprawy. No nic, tuszuję sobie rzęsy i tutaj nałożę sobie, słuchajcie, tylko jedną warstwę tuszu. To jest też coś, czego ja bardzo nie lubię. Szczególnie w takim pełnym makijażu, gdzie mamy kreskę, gdzie mamy błysk, gdzie mamy cienie, takie dosyć obszernie rozprowadzone i do tego cieniutka warstwa tuszu. To tych rzęs tak czasami aż brakuje, nie? Aż czegoś brakuje, takiego wykończenia tego makijażu, a rzęsy potrafią zrobić ogromną robotę. Ja uwielbiam w ogóle nakładać dużo tuszu, grubo tuszu, a już szczególnie jak mam jakiś mocniejszy makijaż oka, to wtedy jeszcze bardziej lubię więcej, bo jest ładny balans, nie? Te rzęsy nie znikają nam, tylko ładnie są podkreślone i ładnie wykańczają makijaż. Dlatego też wiele influencerek przykleja sztuczne, bo jak robi takie obszerne cieniowanie, gdzie jest tego dużo, gdzie jest mocny gradient, to po prostu wygląda lepiej, jak te rzęsy są bardziej wyraziste, no nie? Jeśli chodzi o usta, to ponad wszystkie techniki bardzo nie lubię źle dopasowanego odcienia koloru ust do reszty makijażu, czyli na przykład, wiecie, tutaj mam troszeczkę różu, więc biorę sobie jakąś randomową różową konturówkę i wydawałoby się, no, że będzie na pewno pasowała, no bo jest różowa, ale na przykład ta jest bardzo chłodna, a tutaj mam więcej tonów takich burgundowych, ciepłych, które w połączeniu z tym brązem, one nam stworzyły raczej tony ciepłe. I często ten róż już nie wygląda za dobrze i już jest trochę too much. Jedną z technik konturowania ust, której nie lubię, to jest tutaj usuwanie całkowicie łuku kupidyna. Ja lubię łuk kupidyna podkreślać, ale nie lubię takiego całkowitego, wiecie, usuwania tego, bo to wygląda trochę jak takie, wiecie, powiększane usta, których nie lubię za bardzo. I nie lubię bardzo dojeżdżać konturówką tutaj, w sensie jak chcę obrysować sobie usta, to mogę je obrysować tutaj, ale jak już te kąciki są też takie obrysowane, no to te usta wyglądają tak karpiowato trochę, nie lubię tego. I wybiorę sobie do tego taki randomowy kolor ust właśnie. I tutaj mam akurat pomadkę z YSL, ona już jest chyba niedostępna, ale widzimy, że to jest, wiecie, jakaś taka brzoskwinka, coś tam, w ogóle to się ma nijak do tego, co mam na twarzy. I zobaczcie, jaką konkurencję teraz tworzy intensywny kolor na ustach do tego pięknego, przydymionego oka. Ja wolę, jeżeli mam jakieś wyraziste oko, mocne, ciemne czy kolorowe, to właśnie, żeby usta tworzyły albo na jakąś harmonijną całość, albo tworzyły tło dla tego oka, no nie? Zobaczcie jak zły kolor ust potrafi zniszczyć make-up. Ja ogólnie, wiecie, używam technik, których nie lubię, ale ten makijaż oka nie wyszedł źle. On jest całkiem ładny. Natomiast zobaczcie, że jak nałożyłam te usta, w moim odczuciu jest po prostu ten make-up przerysowany i taki kiczowaty trochę i totalnie... No nie wiem, dla mnie jest brzydki, nie? Pokażę Wam tylko dla porównania, jakbym użyła jakiejś innej pomadki, która będzie trochę w moim odczuciu lepiej pasowała i jakby ona wyglądała. To konturówkę już sobie zostawię, bo myślę, że nie jest aż taka zła. I tutaj mam chyba taki lekko brązowawy błyszczyk, jakimś włosem. I troszeczkę będą te usta bardziej stonowane, więc stworzą właśnie lepsze tło dla... No nie powiecie mi, że nie ma różnicy, no. No nie powiecie mi, że to nie robi gigantycznej różnicy. Teraz jest ładnie. Nawet z tą różową konturówką, która wbrew pozorom wcale aż tak źle nie wypadła. Wydawało mi się, że będzie trochę za mocno kontrastowała, ale nie jest źle. Ale właśnie przy nałożeniu takiego zgaszonego błyszczyka, troszkę brązowawego, zobaczcie, że wszystko jest takie... taka harmonia. No, to jest ładne. Więc wrócę sobie jeszcze raz do tego brzydkiego koloru. Znaczy, kolor jest ładny, ale nie w tym makijażu. No zobaczcie. Wiem, że w kamerze też niektóre rzeczy wyglądają inaczej, że przy sztucznym świetle wiele rzeczy się broni bardziej, szczególnie, że widzicie mnie tylko, wiecie, w takiej ramce, nie widzicie mnie w całości, na żywo, w naturalnym świetle, więc czasami wiele rzeczy wygląda naprawdę spoko w kamerze, ale ja i tak uważam, że w porównaniu do tamtego makijażu, jakby do tamtych ust, no to tu jest
ogromna różnica i to wygląda znacznie gorzej. Na koniec bardzo nie lubię bardzo dużej ilości mgiełki utrwalającej, bo mam wrażenie, że ona potrafi zrobić skorupkę. Znaczy robi. Jeżeli jest to mgiełka utrwalająca, to zawsze nam zrobi skorupkę, a jeżeli jest to mgiełka nawilżająca, to czasami potrafi aż za bardzo, wiecie, rozmiękczyć nam ten makijaż. No i na pewno przy tłustej cerze jak moja, no to potrafi troszeczkę zrujnować efekt albo zmniejszyć trwałość makijażu. Ale może troszeczkę ściągnie mi pudrować, bo nie ukrywam, że byłam przed chwilą w łazience i widziałam siebie w lusterku, no takim właśnie naturalnym świetle łazienkowym, no to widać było, że ta cera jest taka w sensie taka sucha, nie? Że tak sucho to wygląda, jest takie ciacho. Nic nie jest zważone, no bo wiadomo, no make-up ogólnie wyszedł spoko, ale widać było, że z bliska jest taka Sahara na tej twarzy. I tak się prezentuje skończony makijaż technikami, których nie lubię. Ja nie uważam, że ten makijaż wygląda jakoś strasznie źle i teraz, nie wiem, w życiu bym nie wyszła z domu, ale nie czułabym się dobrze, gdybym miała w tym makijażu wyjść z domu. Przede wszystkim, tak jak Wam mówiłam na początku, ja nie za bardzo lubię taki efekt ciężkiej cery. Z jednej strony bardzo lubię matowy efekt. No, mam cerę tłustą, mam dużo niedoskonałości, mat wygłada to wszystko. Lubię dobre krycie, bo też mam co zakrywać i fajnie jak ta buzia jest taka ujednolicona, wtedy wygląda po prostu jak laleczka, ale z drugiej strony nie lubię takiego ciężkiego efektu na skórze. To fajnie wygląda w kamerze, ale na żywo ja się czuję... No nie lubię, to jest po prostu nie w moim stylu, więc nie do końca podoba mi się z bliska to, jak wygląda moja skóra. Widziałam też korektor pod okiem, koszmar, bo sama cera jako tako, tak, no nie wiem, no jeszcze by jakoś przeszła, nie? Chociaż no nie czuję się dobrze, nie czuję się ładnie, ale pod okiem jest właśnie tak ciężko, tak sucho, mam znacznie więcej zmarszczek niż widuję na co dzień, że tak powiem, przy moim standardowym make-upie, gdzie jakby to jest normalne, że makijaż trochę będzie podkreślał nam oczywiście zmarszczki czy teksturę, ale przy moim takim przy moich codziennych technikach jednak jest to inne. No i usta czuję się po prostu jak karp, nie podoba mi się, tutaj mi tak za mocno to wychodzi i ten kolor bardzo wszystko psuje. To jest takie, nie wiem, w moim odczuciu, żeby nikt się jakby nie poczuł urażony, jeżeli komuś się, wiecie, podoba czy coś, ja się czuję tak niestylowo. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak, że brakuje temu makijażowi takiej równowagi, takiego stylu, takiej klasy, mimo że wiecie, no ja lubię kolorowe makijaże i różne takie eksperymenty, ale jednak nie wiem, chyba chodzi po prostu o równowagę, żeby w tym wszystkim była jakaś taka fajna równowaga, a tutaj mi tego brakuje. Ale jestem ciekawa, co Wy myślicie na temat tego makijażu, czy podoba Wam się, czy uważacie, że wyglądam w nim dobrze, czy widujecie mnie w lepszych i w niektórych wyglądam lepiej niż w tym. Jestem ciekawa Waszej opinii odnośnie na przykład koloru ust, czy właśnie makijażu cery, czy tego oka, bo wiem, że ono nie wyszło złe i jestem ciekawa, czy Wy dopatrzycie się właśnie takich detali, które sprawiają, że to wygląda lepiej, czy gorzej. Piszcie koniecznie, czy któraś z tych technik, które dzisiaj użyłam, to są może właśnie jakieś Wasze znienawidzone techniki, a może właśnie Wasze ulubione i u Was się sprawdzają absolutnie genialnie. Piszcie mi koniecznie, czy Wy macie właśnie jakieś takie techniki, które u Was się totalnie nie sprawdzają. Włączmy sobie jakąś taką fajną dyskusję w komentarzach. I jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie mi kciuka do góry i napiszcie koniecznie, czy zauważyliście jakąś różnicę w jakości tego odcinka, bo muszę tutaj posprawdzać pewne rzeczy, także będę mega wdzięczna za jakiś feedback. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, ja się bawiłam świetnie mimo wszystko, także ciekawy eksperyment. Zachęcam Was do tego, żeby sobie spróbować u Was i zobaczyć, jak się z tym czujecie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!